Największe na świecie spotkanie poświęcone tajemnicom wszechświata. Miejsce, gdzie najwybitniejsi naukowcy dyskutują o najważniejszych odkryciach ostatnich lat. Właśnie tak wyglądają kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W tym programie pokażemy, czym jest i jak działa ta największa astronomiczna organizacja na świecie. Zapraszamy na Astronarium. Wiedeń to miasto, które w roku 1814 stało się miejscem jednego z najważniejszych międzynarodowych spotkań w historii. Wszyscy władcy ówczesnej Europy zjechali tu wtedy, aby dokonać rozstrzygnięć po zakończonych wojnach napoleońskich. Tak zwany Kongres Wiedeński ustalił nowy porządek świata. Dziś ta historia w pewnym sensie się powtarza, tyle że zamiast władców spotkali się tu naukowcy, a przedmiotem ich dyskusji nie jest porządek Europy, ale całego wszechświata. To właśnie w austriackiej stolicy odbywa się Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jest to największa na świecie organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się badaniem wszechświata. Ich spotkanie jest okazją do dyskusji o najnowszych odkryciach, ale nie tylko. Podczas takich kongresów zapada też wiele kluczowych decyzji dotyczących astronomii. My jesteśmy tu po to, aby przekonać się, czego one dotyczą i jaka jest rola Międzynarodowej Unii Astronomicznej w procesie poznawania tajemnic wszechświata. Wybór Wiednia na miejsce kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej nie był przypadkowy. Właśnie tu znajduje się biuro ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej. Astronomowie biorący udział w kongresie obradowali tuż koło jego siedziby. W sumie do Wiednia zjechały ponad 3000 osób z 89 krajów świata. Odbywające się co 3 lata kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej to największe takie spotkania na świecie. Przez 2 tygodnie naukowcy dyskutują o najnowszych odkryciach i wyzwaniach stojących przed współczesną astronomią. Budowanie współpracy między badaczami z różnych stron świata jest ideą przyświecającą Unii od początku. Dlaczego astronomia i astronomowie potrzebują tego rodzaju organizacji? Celem Międzynarodowej Unii Astronomicznej jest przede wszystkim łączenie astronomów na całym świecie. Jest to ważne choćby z tego względu, że wiele projektów prowadzimy razem. Największych teleskopów, jakie istnieją obecnie, nie byłoby w stanie zbudować żadne pojedyncze państwo. Trzeba je tworzyć wspólnie wysiłkiem całego kontynentu lub nawet w ramach międzykontynentalnej współpracy. Coraz większa część astronomii staje się nauką globalną. Astronomowie zrozumieli to już na samym początku, niemal 100 lat temu, gdy powstała Międzynarodowa Unia, że musimy pracować wspólnie. W tej chwili znajdujemy się na Kongresie Unii. Jakie jest znaczenie tego spotkania i jakie zapadają tu decyzje? Zadaniem kongresu jest umożliwienie spotkania astronomom z całego globu, by raz na 3 lata przedyskutować postępy w nauce. Zwykle przyjeżdża się tu nie po to, by słuchać o własnym zagadnieniu, ale żeby dowiedzieć się o innych obszarach astronomii i o tym, co się w nich dzieje. W czasie wykładów plenarnych i spotkań w mniejszych grupach można usłyszeć o ekscytujących postępach w różnych dziedzinach. Z drugiej strony są też rezolucje, które w czasie takiego spotkania muszą zostać poddane pod głosowanie. Tym razem najważniejszą jest zupełnie nowy plan strategiczny dla astronomii na lata 2020-2030.
Biorąc zatem pod uwagę wszystko, o czym jest tu mowa, co wskazałaby Pani jako największe wyzwanie stojące przed astronomią w tych latach? Wyzwań zawsze jest wiele. Myślę, że bardzo istotne jest, aby być w stanie dalej przekonywać nasze rządy do inwestowania w astronomię. A to dlatego, że największe teleskopy, których potrzebujemy, by napędzać postęp nauki, kosztują wiele pieniędzy. Musimy przekonywać władze do inwestowania w astronomię, aby mieć te największe, najbardziej precyzyjne oczy skierowane w niebo. Tak, abyśmy mogli poszukiwać możliwości istnienia życia gdzieś indziej we wszechświecie. Aby obserwować te fascynujące fale grawitacyjne i obiekty, które są ich źródłem. Jest jeszcze tyle do odkrycia. Liczymy, że z pomocą naszych rządów będziemy mogli to kontynuować. Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej to nie tylko okazja do naukowej dyskusji. Międzynarodowa współpraca wymaga znalezienia wspólnego języka i opracowania wspólnych reguł. To dlatego jednym z pierwszych zadań Unii, tuż po jej powstaniu w roku 1919, było ustalenie jednolitego podziału nieba na gwiazdozbiory. Chodziło o to, by połączyć różne tradycje astronomiczne i wypracować wspólną mapę nieba. Co ciekawe, dziś Unia staje przed podobnym wyzwaniem, tym razem w związku z nazewnictwem gwiazd. Od wieków istniały atlasy nieba ukazujące bóstwa i mityczne stworzenia na firmamencie. Kiedy astronomowie odkryli, że niektóre gwiazdy są zmienne, ich blask ulega wahaniom, zaczęli przydzielać im oznaczenia, które zawierały nazwy gwiazdozbiorów. Takie jak na przykład R Coronae Australis. W tym celu trzeba było wiedzieć, w jakiej konstelacji się znajdowały. W wieku XVII, XVIII i XIX istniało jednak wiele różnych atlasów nieba. Mieliśmy atlas niemiecki, atlas angielski czy atlas polski, a każdy z nich inaczej wyznaczał granice gwiazdozbiorów. Kilkadziesiąt największych konstelacji przejęto od starożytnych Greków. Krawędzie wypełniano już jednak własnymi tworami. I tak patrząc w przeszłość znajdziemy rzeczy takie jak gwiazdozbiory Kota czy teleskopy. To dlatego jedną z pierwszych rzeczy, jakich dokonała Międzynarodowa Unia Astronomiczna w latach 20., było ujednolicenie nazw i granic gwiazdozbiorów. Powody były czysto naukowe. Astronomowie używają konstelacji, aby określić pozycję obiektów na niebie. Podzielono zatem nieboskłon na 88 kawałków i ustalono wspólne nazwy. Używamy ich do dzisiaj. Obecnie przyglądamy się zagadnieniu właściwego nazewnictwa gwiazd. Nazwy gwiazdozbiorów są stałe. Gdybyśmy mieli je zmieniać, wprowadziłoby to spore zamieszanie. Wkroczyliśmy jednak w nową erę, odkąd astronomowie odkrywają planety wokół innych gwiazd. Pojawiło się pytanie, jak nazywać te planety. W tym celu powinniśmy najpierw ochrzcić ich macierzyste gwiazdy. Najjaśniejsze z nich mają oczywiście swoje nazwy, takie jak Vega, Sirius czy Rigel. W ostatnich latach Międzynarodowa Unia Astronomiczna musiała jednak ujednolicić nazewnictwo niektórych z nich, choćby po to, by ustalić jednolitą pisownię. Podobnie jak w przypadku gwiazdozbiorów 100 lat temu. Zespół, którego jestem częścią, zbadał nazwy gwiazd na całym świecie. Przeanalizowaliśmy ponad 140 pozycji. Poszukiwaliśmy także nowych lokalnych nazw z różnych stron świata. Chcemy zdywersyfikować mapę nieba, zachowując dziedzictwo tradycji astronomicznych z całego globu. Nowe nazwy dla gwiazd, które zostały ostatnio zatwierdzone, to na przykład Paikahari. Jest to pierwsza hawajska gwiazda na liście Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Dotąd była oznaczona jako Tau w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jej hawajska nazwa oznacza włóczęgę, kogoś, kto chodzi od domu do domu. Kolejna nowa nazwa to Imai dla gwiazdy Delta w konstelacji Krzyża Południa. Słowo pochodzi z języka afrykańskiego ludu Mursi. Ta gwiazda ma dla nich szczególne znaczenie. Kiedy przestaje się pojawiać na wieczornym niebie, jest to znak, że zbliża się pora deszczowa, a pobliska rzeka zacznie zalewać trawiaste równiny, nazywane właśnie Imai.
To przykłady tego, że wszystkie te nowe nazwy mają silne kulturowe znaczenie. Z każdą z nich wiąże się jakaś historia. Właśnie w taki sposób szukamy tych nowych, gwiezdnych imion. Od chwili powstania Międzynarodowa Unia Astronomiczna ciągle aktualizuje mapę nocnego nieba. Do jej kompetencji należy katalogowanie odkryć astronomicznych i nazywanie nowych obiektów. To wyłączne prawo Unii. Nazw obiektów na niebie nie można kupować ani sprzedawać. Jak mówi Piero Benvenuti, sekretarz generalny Unii, tam, gdzie jest to możliwe, astronomowie starają się jednak włączyć w ten proces opinię publiczną. Przykładem są planetoidy. Skalne okruchy, których tysiące odkrywają co roku naukowcy i pasjonaci astronomii na całym świecie. Szansę na to, by nadać nazwę takiemu obiektowi, może mieć w zasadzie każdy. Planetoidy są odkrywane każdego roku i znaczna ich część jest oznaczona jedynie technicznym numerem. Obiekty te mogą być nazwane imieniem jakiejś osoby lub miejsca. Istnieje specjalna grupa robocza, której zadaniem jest analizowanie takich propozycji i akceptowanie tych, które mają sens. Zgodnie z przepisami to odkrywca ma prawo zaproponować nazwę planetoidy. Niektórzy odkrywają ich jednak tak wiele, że kończą im się pomysły. Dlatego jeśli odkrywca nie zaproponuje imienia w ciągu 10 lat, planetoida trafia do publicznego zbioru, w którym każdy może proponować dla niej nazwę. Tak więc jeśli ktoś chce przypisać swoje imię do planetoidy, to istnieje taka możliwość. Najpierw musi jednak wykazać, że na to zasługuje. Istnieją przy tym pewne zasady. Przede wszystkim chcemy uniknąć nazw, które mogłyby kogoś obrazić. Stronimy zatem na przykład od imion polityków i osób o kontrowersyjnej historii. To dla nas często bardzo kłopotliwe, ale staramy się zawsze zbadać, czy dana nazwa nie budzi kontrowersji w kraju, z którego została zaproponowana. Możliwości nadawania imion ciałom niebieskim wkrótce może być więcej. W ostatnich latach jednym z najważniejszych osiągnięć astronomii stało się odkrywanie planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Dotąd nadawano im jedynie nazwy techniczne. Teraz Międzynarodowa Unia Astronomiczna chce to jednak zmienić. Zwróciliśmy uwagę, że państw członkowskich należących do Międzynarodowej Unii Astronomicznej jest obecnie około 80. Jednak wszystkich krajów na liście ONZ jest ponad 200. To oznacza, że ponad połowa państw świata nie ma oficjalnej astronomicznej reprezentacji. Ponieważ astronomia nie ma granic, wszyscy żyjemy pod wspólnym niebem, postanowiliśmy zaproponować każdemu z tych ponad 200 krajów możliwość nazwania jednej planety pozasłonecznej. Będą przy tym obowiązywać pewne zasady. Chcemy, aby nazwy były głęboko zakorzenione w kulturze tych krajów. Mają je reprezentować. Chcemy też, aby państwa zaangażowały w ten proces młode pokolenia. Niech poproszą uczniów, studentów, aby wymyślili nazwę, którą chcieliby umieścić na niebie. Celem jest pokazanie, że astronomia może być narzędziem przełamywania barier dla pokoju i przyjaźni między narodami świata. Eliminate barriers for peace and friendship among all the nations in the world. Rola Międzynarodowej Unii Astronomicznej nie kończy się na nadawaniu nazw ciałom niebieskim. Tak jak kiedyś naukowcy podzielili niebo na gwiazdozbiory, tak dziś na forum Unii decydują o tym, w jaki sposób klasyfikować poszczególne obiekty i zjawiska astronomiczne. Ile jest typów gwiazd supernowych i czym różnią się one od siebie? Tego typu kwestie są rozstrzygane w oparciu o najnowsze odkrycia. Chyba najgłośniejszym przypadkiem takiej decyzji z ostatnich lat była sprawa statusu Plutona. To właśnie podczas kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 2006 roku przyjęto rezolucję, na mocy której Pluton przestał zaliczać się do grona planet. Trafił do nowej kategorii – planet karłowatych. Decyzja odbiła się szerokim echem na całym świecie. Katerine Cesarski była wtedy prezydentem elektem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jak wspomina, decyzja o zmianie statusu Plutona była jedną z najtrudniejszych, jakie musieli podjąć astronomowie.
Stanowi jednak przykład tego, w jaki sposób Unia pozwala rozstrzygać takie naukowe problemy. Of course, astronomers had always known that since Pluto's discovery, that Pluto was a Oczywiście different kind of object. astronomowie zawsze wiedzieli, że Pluton był obiektem innego rodzaju. Nie tylko dlatego, że jest znacznie mniejszy. Orbity pozostałych planet znajdują się w jednej płaszczyźnie, a Pluton krąży w zupełnie innej. Niemniej wszyscy byli zgodni co do klasyfikacji planet przez wiele lat. Do czasu, kiedy astronomowie, patrzący w niebo, odnaleźli kolejny obiekt podobny do Plutona, który początkowo wydawał się od niego nawet nieco większy. On także był położony poza orbitą Neptuna. Pojawiło się pytanie, co zrobić? Ogłosić, że to kolejna planeta? A może coś innego? Jakaś nazwa musiała mu zostać nadana. Something else, because a name had to be given to this object. It became clear that either we stayed with something. Stało się jasne, że albo pozostaniemy przy definicji mówiącej, że planeta to po prostu kuliste ciało, ale wtedy Pluton, ten kolejny obiekt, a także następne, które moglibyśmy odkryć, też stawały się planetami. Ich liczba mogła rosnąć do nieznanych rozmiarów. Alternatywą było stworzenie nowej kategorii. Jak podejmowane są decyzje odnośnie takich nazw? Zwykle zajmują się tym stosowne komisje. Mamy komisję, która nadaje nazwy strukturom na powierzchni planet, np. Marsa, czy komisję do nazw planetoid. Nie istniała jednak komisja zajmująca się takimi kategoriami. Z tego względu zdecydowano się zwrócić po demokratyczną decyzję do członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Powstała propozycja, by do definicji planety dodać, że nie tylko musi być ciałem kulistym, ale także takim, które oczyściło swoją orbitę. Kiedy planety się formują, ich grawitacja ściąga wszystkie mniejsze ciała z okolicy. Taka sytuacja występuje oczywiście dla 8 planet, ale nie dla Plutona. And it is true, of course, for 8 planets, and it's not true for Pluto. There was a vote, and the vote was overwhelmingly in favor. Odbyło się głosowanie, na którym zdecydowana większość głosów poparła właśnie takie rozwiązanie. Kiedy podjęto decyzję, ustalono także, że pozostałe obiekty zostaną zaliczone do nowej kategorii – planet karłowatych, a Pluton jest ich prototypem. Z czasem okazało się, że była to decyzja słuszna. Odkryto bowiem kolejne takie obiekty. W efekcie dziś mamy 4 transneptunowe planety karłowate. There are 4 objects, dwarf planets, which are beyond Neptune. Decyzja o zmianie statusu Plutona pociągnęła za sobą stworzenie nowej definicji planety. To przykład tego, jak nasze wyobrażenie o wszechświecie może się zmienić za sprawą nowych odkryć astronomicznych. Podczas wiedeńskiego kongresu premierowy pokaz miała wystawa przypominająca o najważniejszych tego typu przełomach w ostatnim stuleciu. To element kolejnego zadania, które stawia sobie Międzynarodowa Unia Astronomiczna – popularyzacji astronomii i jej dorobku w świecie. Międzynarodowa Unia Astronomiczna świętuje za rok swoje stulecie. Wpadliśmy na pomysł, że powinniśmy uczcić nie tylko osiągnięcia Unii jako grupy, która łączy różnych astronomów, ale przede wszystkim spojrzeć w przeszłość i zrozumieć, jakie zmiany zaszły w astronomii w ciągu ostatnich 100 lat. To było wielkie wyzwanie. Przejrzeć wszystkie odkrycia, wszystkie przełomy technologiczne, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć wszechświat, a także zobaczyć, jakie jest realne przełożenie astronomii na naszą kulturę. Spojrzeliśmy zatem na ewolucję wiedzy, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich 100 lat w astronomii i we współpracy z polską firmą stworzyliśmy tę wystawę. Naszym celem było pokazanie, jak obecnie wygląda nasza wiedza astronomiczna i jak brzmią pytania, na które wciąż szukamy odpowiedzi. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zawsze rozumiała znaczenie popularyzacji astronomii. Myślę, że astronomowie z natury są bardzo sprawnymi popularyzatorami. Ciągle musimy tłumaczyć, dlaczego robimy to, co robimy. Dlaczego wydajemy te wszystkie pieniądze, próbując zrozumieć wszechświat. 10 lat temu mieliśmy ogromny projekt – Międzynarodowy Rok Astronomii. Unia podjęła wtedy decyzję, aby naprawdę zaangażować się w dotarcie do szerokiej publiczności i przybliżenie jej astronomii. Powstało specjalne biuro w Japonii zajmujące się popularyzacją astronomii.
Stara się ono łączyć wszystkich – pasjonatów, popularyzatorów nauki, pracowników planetariów i pokazywać, jak astronomia wpływa na nasze życie i jak bardzo jest fascynująca. Myślę, że w przypadku astronomii jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji. Po pierwsze dlatego, że badamy jedne z najbardziej fascynujących zjawisk we wszechświecie. Czarne dziury, ogromne galaktyki, egzoplanety, które mogą skrywać życie. To niezwykłe tematy, które pozwalają rozpalić wyobraźnię odbiorców. To przyciąga uwagę do astronomii. Jednocześnie musimy pamiętać, że jako astronomowie próbujemy odpowiedzieć na jedne z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości. Jakie jest pochodzenie wszechświata? Jakie jest pochodzenie naszej planety? Jakie jest pochodzenie życia? Jaka będzie nasza przyszłość? Te filozoficzne pytania są tak samo interesujące dla astronomów, co dla wszystkich ludzi. Dlatego możemy połączyć amatorów i ekspertów we wspólnej dyskusji nad tymi zagadnieniami. Podczas kongresu w Wiedniu rozpoczęto obchody 100. rocznicy powstania Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W ciągu niespełna wieku stała się ona największą organizacją zrzeszającą profesjonalnych astronomów na świecie. Obecnie liczy ponad 13 000 członków. Rola Unii zmieniła się wraz z tym, jak zmieniało się oblicze współczesnej astronomii. Jej główna misja pozostaje jednak niezmienna. Łącząc naukowców z różnych krajów, ma przyczyniać się do rozwoju badań astronomicznych, a przez to lepszego zrozumienia wszechświata, w którym żyjemy. Pod wspólnym niebem. Takie hasło Międzynarodowa Unia Astronomiczna wybrała na obchody swojego stulecia. Nie jest to tylko pusty slogan. Najważniejsze odkrycia astronomiczne są dziś dokonywane przez wielkie, często międzynarodowe zespoły naukowców. Największe teleskopy i obserwatoria to owoc współpracy wielu państw. Właśnie o tym była mowa m.in. na tej sali. Kosmos może i powinien nas łączyć, a jego odkrywanie jest wspólnym wyzwaniem nas wszystkich. I właśnie z tą myślą kończymy ten odcinek Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.